Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Gremlin, ze mną jest Basienka. Hejo. No i moi drodzy, w końcu też taki odcinek, w którym pokażę Wam też troszeczkę Francji. Za naszymi plecami jest miejscowość Château Thierry, tak? Thierry. No to powiedz co. Chateau Thierry. No, Henry Thierry, wiecie, taki francuski piłkarz, no to jakoś to się wzięło. To akurat jest od pisarza Thierry'ego i zamek jest jego rodziny. Jak znacie bajkę o kruku i serze, to właśnie to jest ten autor. Ja myślę, że o tym jeszcze będzie czas, żeby gadać, jak będziemy tam bliżej już w samej Chateau, bo pewnie pokażemy te rzeczy z nim związane. W rejon, w którym jesteśmy, tutaj jest bardzo dużo amerykańskich cmentarzy i to jest jeden z nich, to jest właśnie taki monument przed Château Thierry, ponieważ tu jak trwały bitwy z okresu I wojny światowej, to właśnie bardzo dużo tutaj amerykańskich żołnierzy gdzieś poległo w różnych okolicach i za chwilę Wam zresztą, pewnie jak będę mówił, to też dogram przebitkę z korpusami, z dywizjonami, które mniej więcej też tu walczyły, bo w tym rejonie bardzo dużo tego jest i na przykład też kilka wiosek w tamtym kierunku, nie pamiętam jak się nazywa tamta miejscowość, jest inny amerykański cmentarz, na którym w ogóle jest kapliczka i są tam wypisane nazwiska wielu żołnierzy, którzy tam polegli i pamiętam, że jak szukałem to, bo tam byłem już z rok temu, to znalazłem bardzo wiele nazwisk polsko brzmiących, także nasi rodacy też walczący na frontach I wojny światowej też polegli w tym rejonie, też walczyli gdzieś tutaj, wiadomo, po stronie aliantów, prawda? Jesteśmy tu. Tu jest Chateau Thierry. Tam Paris. Tam też Paris. A tu jest Reims. Tutaj wielu królów francuskich było Tak, kolorowanych, tak. Brali ich na pali, konarowali. koronowanych. Wielu francuskich władców tu było. Tutaj też jest stolica szampana. Tam jest Laon. I coś jeszcze ciekawego? No naszej miejscowości tu nie będzie chyba, co nie? Soissons? No nie, bo to byłoby gdzieś tutaj. Tutaj też nie ma. No tutaj macie też, nazwijmy to, Tam pokazuje Chateau Thierry. jedno miejsce, które Wam tutaj nie będziemy teraz pokazywać, aczkolwiek myśmy już w nim byli ze 3 czy 4 razy, bo to czy byliśmy sami, czy to byliśmy z Basi rodzicami, czy z Basi kuzynem, dlatego też jakby nie chce nam się iść tutaj po raz 4. Z wami nie pójdziemy. No, chyba że będzie bardzo dużo łapek w górę, to może, ale zobaczymy. Jest coś takiego jak muzeum, właśnie tutaj, ono się mieści dosłownie pod naszymi stopami w tym momencie. Może się nawet jeszcze przejdę, pokażę Wam, gdzie jest wejście. Jest to też muzeum oczywiście, jak cały teren zarządzany i finansowo wspierany przez rząd amerykański. I w tym muzeum są zarówno nieśmiertelniki, jak i właśnie też kopie tych nieśmiertelników, żołnierzy, którzy tu polegli, kopie mundurów, prawda, różnego rodzaju takie rzeczy, które mówią o historii tutejszych bitw. Szczerze mówiąc, ja tak nie pamiętam dokładnie, natomiast to raczej, bo tutaj jest American Division After 18 July 1918 roku, prawda? No i dobra. My też dzisiaj Wam nie będziemy tak wszystkiego pokazywać, gdzie sobie spacerujemy, z racji też tego, że dzisiaj z Basią sobie świętujemy właśnie na takim spacerku naszą 7. rocznicę, także wybaczcie, ale wszystko nie będzie nagrywane. Tylko niektóre gdzieś tam scenki, więc liczę, że to wybaczycie, ale też nagrodzicie, że Basia 7 lat już ze mną wytrzymuje, to mam nadzieję, że to 7 łapek w górę będzie, co? Niczym dalsza część filmu to bardzo zabawna sytuacja, ponieważ jak pamiętacie, jak zaczynaliśmy vlogaski, to prawie każdy vlogasek zaczynał się od karmienia ptaków. Wysypywaliśmy tutaj różnego rodzaju zboża oraz słonecznik. Mam wrażenie, że ostatnio wszystkie filmy vlogowe zaczynamy od karmienia ptaków.
No i jak się okazuje, ptaki, które dostawały od nas ten słonecznik tutaj, no wysypywały zboża i teraz mamy piękne zboża dosłownie przy ogrodzie, a że ostatnimi czasy troszeczkę też pieczemy chleb, to kto wie. No, możemy robić dożynki, moi drodzy. Tak sobie wracamy i właśnie tak mówię, że z tej strony to trochę wygląda jak taki wielki pomnik komunistyczny. Czy wiesz, to są też, bo oni to robili bodajże, jeśli ja dobrze pamiętam, a mogę się mylić, to w 1928 roku. No to jakby wiesz, to był taki próba powrotu takiego trochę też do klasycyzmu, czy coś takiego, wiesz, to jak masz te... Mi to bardziej przypomina, wiesz, te rzeźby, które mogłabyś spotkać w Grecji, w Rzymie. Mhm. To mi to przypomina. Znaczy, wiesz co, no, tą obudowę może tak, ale te postacie, które tu są, no to podobne pomniki na Ukrainie w Kijowie widziałam. Ale bo pewnie z podobnego okresu. O. Dotarliśmy przed nami de facto ruiny zamków Château z 1429-1929. To chyba wtedy musiało się coś tutaj wydarzyć, że chyba... Asia tu była. Asia wpadła w wizytę. Joanna Dark, ale raczej nie była tutaj, kochani, 500 lat. Ale faktycznie teraz zauważyłem napisy Joanna Dark, ale pierw myślałem, że wzniesie ten zamek w 1429, ale to jednak nie wiem, bo to 500-lecie. Chyba że to jakby tablica poświęcona z okazji 500-lecia zamku i wiesz. Bo jest Château Thierry. Po zarejestrowaniu zamku wszedł do miasta przez tę bramę 30 lipca, czy weszła. 30 lipca 1429, 500 rocznica. A, okej. Przyjechała na rocznicę. Czy to w zasadzie za chwilę będzie ten? Za 3 lata będzie 600. Podmienią tabliczki. Moi drodzy, znajdujemy się na skwerze Achille Jacopin, czy jakoś tak. I moi drodzy, Achille Jacopin to był rzeźbiarz, który stworzył tą rzeźbę i ona przedstawia nic innego jak obrazek pijanego ojca, prawda, a de facto nad którym de facto lituje się tutaj jego małżonka trzymająca trójkę dzieci. To w zasadzie, wiecie, tu możemy sobie śmieszkować, że stary z mlekiem, bla bla bla, tylko to tak naprawdę dotyczy początków XX wieku, kiedy tutaj była okropna po prostu bieda i ci chłopi no z biedy nie mieli co robić, nie mieli pracy, nie mogli nic tutaj sobie poradzić życiowo, no to chlali, prawda. No, jak ja widzę teraz minę Basi. No co źle powiedziałem? Nic nie powiedziałeś źle, ale no to, że nie ma roboty, to nie znaczy, że trzeba chlać. No ale to były inne też czasy, kochanie. Wtedy nie mieli... Usprawiedliwiaj ich. Ale ja nie Nie usprawiedliwiam. mieli internetu, no ja rozumiem. I ten artysta żył od 1874 do 1958. Także no można sobie śmieszkować, że we Francji już od początku XX wieku różnego rodzaju menelom, alkoholikom wznosili pomniki, a Polska taka zacofana dopiero teraz ich wpuszcza do free fightów. No. Dzieciom podawali w szkole alkohol. No właśnie, bo to tak, ja o tym mówiłem też na live'ie, że właśnie, a żeby było zabawniej, jeśli dobrze kojarzę, to ten alkohol, jeżeli dobrze czytałem, najwyżej to gdzieś skoryguję, to ja czytałem właśnie, że gdzieś do 1958, to jest mniej więcej do śmierci tego artysty, we francuskich szkołach dzieciaki dostawały do obiadu winko, aczkolwiek tego winka nie było bardzo dużo i było ono oczywiście też rozcieńczone wodą. O, fajnie. Napij się, kochanie. Czy to widzę, mówisz kochanie? Do wszystkich tak mówię. Aha. Czyli co, że widzowie pijcie wodę?
Nawadniajcie się wszyscy. Chociaż jest szansa, że jak będę wrzucał ten materiał, to już nie będzie takiej fali upałów. Chyba, że się mylę, ale to dajcie mi znać w komentarzu. Bo ja to będę wrzucał chyba, to będzie poniedziałek 28 czerwca. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to jest... Też może. Trochę. No. A tu jest ładnie, chociaż jedyny taki większy minus to faktycznie jak tu się komuś zachce sikać, to ma problem, bo toalety są tam daleko i czasem bywały zamknięte. Pamiętasz jak tu kiedyś, tylko nie mówmy z kim, ale byliśmy z kimś, kto w krzaki musiał biegać. To chciałam powiedzieć, że ta rzeka, że tu patrz, tutaj jest... No, Tu, o patrz, proszę, tutaj jest... tu masz. Tu popatrz jakie masz ładne. No wiem, ale wiesz, jak zajęte tutaj jest... Dobra Basia, opowiesz gdzie idziemy? Idziemy zobaczyć ptaszki. Ale co to jest? Dowiemy się. No nie wiem, no. Okej. Generalnie ci co mnie znają, Nie wiem czego się spodziewać. generalnie ci co mnie znają dłużej wiedzą, że ja nie przepadam za niczym co lata. Ja nawet kiedyś, jak byłem młodszy, to rodzice mieli papugę w domu i jak ta papuga no czasem była wypuszczona z klatki, żeby sobie polatała po pokoju, ja musiałem iść do drugiego pokoju, bo no miałem fobię. Ale ładnie się tak robi. Tak, a monument jest tam. Tylko jego będzie widać. No wiem, z tamtej drugiej strony. No. E, O, to tutaj Później wam pewnie pokażę, bo będziemy pewnie tamtędy schodzić. Ale wiesz co jest fajne? No co jest fajne. To znaczy, że najpewniej będziemy schodzić tymi schodami, a nie będziemy po tych wchodzić. No i tak. A potem pójdziemy tam. Piąteczka. No, to co widzicie to jest część chyba ratuszu. Tutaj też jest gdzieś kino, tylko w tym ono będzie gdzieś tu bardziej na lewo. Więc to jest jakby taka część starówkowa. Aczkolwiek to też, nie oszukujmy się, cała miejscowość no nie jest, nie wiem, z jakąś mega nowoczesną zabudową. Chociaż no tutaj zdarzają się takie nowsze budynki, tak jak tutaj ten z czarnym dachem, tak? Natomiast nie wiem, czy będziecie widać, bo to jest pod słońce. W tamtym miejscu znajduje się mniej więcej monument. Później pewnie go pokażemy z innej perspektywy, tam gdzie byliśmy. No to co? Idziemy do ptaszarni? Jej! A żeby było śmieszniej, to tu akurat jest jeszcze taka część parku linowego i na początku jak mówiłaś mi, że chcemy iść do parku linowego, to co tam, nie wiem, było z 2-3 tygodnie temu odcinku, to właśnie myślałem, że tu chcemy iść. Dobra. Ale to trochę szkoda, bo... O, są bociany. Biedne bociany przyleciały z Polski. Ale wiesz co, bo miałem tego pająka między okularem a okiem. Dobrze, że to ty miał. Tak mówi, Idziemy że... w lewo czy w prawo? Chodź już tędy pierdolboczków. Coś wiesz, mówi, Dzień że... dobry, bociany. Mówisz, że bociany przyleciały z Polski. To one są też w niektórych regionach Francji jako w herbach, prawda? Jeśli dobrze kojarzę, to chyba Oj, gorący ten. region strasburski ma. Ejo, o patrz, dużo. No, całkiem dużo. Ale widać, że im ciepło, mają pyski pootwierane. Widzisz tu coś? Tu słyszę, że mgiełka spada, bo nawet widać, że... Tu jest jastrząb. Ale gdzie on kuźwa jest? To jest schowany. O, tam jest. Widzisz? Nie. Tam w kącie jest. Rusza głową. Teraz w lewo. Weź go nakieruj kamerą, bo ja go nie widzę. I teraz w prawo, patrzy się na nas. Da się to powiększyć? Nie, w montażu to tylko powiem. W kamerze nie widać, ale jest naprzeciwko nas tam. Wydaje mi się, że widzę takie chyba coś czerwonego, tak? To są jego nóżki? Nie, on ma żółte nóżki. Żółte Żółty nóżki? dziób, tak. Obraca się w lewo, teraz na nas się patrzy, teraz w prawo. Zdecydowanie nie patrzę na to samo. Krzysiu praktycznie by nie zauważył orła. Ty jesteś wielki. Oj, patrz, ma nóżki przypięte. Wygląda jak wielka Jak przypięte? kura. No. Aha, faktycznie. O biedak.
A nie, dobra, to... On ma tylko do siebie, no żeby... no, Nie jest przywiązany do niczego, Tak. tylko ma nóżki przywiązane. no bo to... Jest przygotowany do spektaklu. Wiesz? No, myślę, że to tak wychodzi. A ma... On w ogóle ogon ma? Ma, tylko taki malutki ma. Ale normalnie wielkie bydle. No. O, to jest Może ten... właśnie ten orzeł. No. O, w dupę jest, ale wielki. Biały. No, bielik. Po francusku to Orzeł? jest... Orzeł to jest białogłowy. Ale jaki dostojny. Wow. A, przez chwilę preśli miał sobie. No pewnie tak, ale wiesz, taki... No to on jest taki konkretny, Basia, powiem ci. Ale to jest piękne. Ale to tu żyje gdzieś na terenie... Nie, to nie żyje na Nie, terenie nie, Francji, to tylko na jest- terenie tak, amerykańskim. tak. No, Ameryka Północna. no. Ale ogromne. Żeby było zabawnie po angielsku, to jest niby łysy. Dobra, chodź zobaczymy sobie inne. A tam też jest. O, chyba będzie lecieć. A bo tam, popatrz, tam jeszcze, nie wiem czy widzisz, tam mgiełka jeszcze jakaś leci. No, Więc ona się widzę. chyba leci ochładzać. Dzień dobry. A, myślałem, że już przyniosłeś list do Hogwartu. Dzień dobry. Nice. jak ten, o siema. To jest taki Seba typowy Seba. Dobrze. Oj, zapomniałem. Ale może z tego przechwycę. No co? Ona coś chyba poluje, wiesz? Patrz, On się... To jest tamtym chyba, chce po drugiej stronie. bić. O, albo z tobą. O, chcesz się bić? Chcesz się bić? A tamten też. A jak one szeroko stoją. No bo one to są raczej takie pozy odstraszające. Intruza, wiesz, że gotowe do walki. O, patrz, łapkę mi o, też mi pomachał. Taki przyjazny. No chyba nie do końca umie machać. Jak to? Zobacz, skrzydełkami teraz pomachał. Tu już taka konkretna Grand sowa. Bóg. Konkretna ta sowa. Tu raczej Monika by się ucieszyła. Ale popatrz, tu jest chyba też... Siema. Popatrz, tu na rogu siedzi Basia. Na skraju. O. Dzień dobry. Hej. Powiesz coś do nas? O. Ale szczerze mówiąc, to jest ten wielkie bydle. No. W sensie, no bo wiesz, zawsze mówimy w Polsce na kruki, to są gawrony de facto, tak? Gawrony, tak. Ale wiesz, bo są podobne, ale mówimy o kruki, prawda? A to jest dopiero. Kruk, no to jest kruk. Bardzo inteligentny zwierz. No dlatego nie chcę gadać. Jak się go pytam, czy naprawiają błędy w Dead by Daylight, to nie chcę ten. A, to jest sen. To? No, żeby tak wygląda. Faktycznie. No dobrze mówię. No, tak, bo nawet widać, że Meksyku i tak dalej. Terytoria Meksyku, no to wiesz. Ale patrz jak on tam jak ładnie No. Przypomnę. Może się ochładza tak. Cało? Może. To gdzie się znajdujemy? Wiosnę. Z ogródkami Ale jakie to małe te domki. na dachach. To pomyśl, jak potem zbiory trzeba. Znaczy wiesz, to tam już akurat nie wiem czy... Wiesz... Czy mi się wydaje, czy to są zwierzęta? Nie wiem. No coś Słyszę słychać. świnie. To jest twoja świnia. Sowa, która chciała być świnią. Dlatego dali ją tutaj. Co ty tam masz w pysku? Twój interes. Moje. Ale ona serio chrumczy jak świnia.
Jaka dumna z siebie. Co ty tam masz? Jak się rozgląda. Gdzie by to ukryć? Ewentualnie tu są może nawet właśnie jakieś zwierzęta właśnie też używa. Bo co, bo chciała być ten? Tak, bo chciała być świniem. Żyjemy w takich czasach, że ludzie mogą się utożsamiać, wiesz, jakkolwiek. To co, sowa nie może? Patrz jaka buda. To bardziej palenisko. Ale tu coś jest. Tylko właśnie, aha, nie, to tylko pokazanie, jak tutaj niby, wiesz, tam w przeszłości się tutaj żyło. Dobra, moi drodzy, Basia rozgryzła zagadkę. To jest samica, która prawdopodobnie w tym momencie przeżywa rozpacz padnięcia swojego młodego. No i jak w tym momencie zakrywa nas, dość długo chodziła z nim w pysku. Ja i tak go wam zabluruję. Natomiast tam z tyłu podobno gdzieś... No tam są, zatem jest taki drewniany coś i tam są takie małe, puchate kuleczki. Też coś tam widzę, tylko wiesz, nie wiem na ile to widać na kamerze, plus wiesz, no ja jestem tylko w okularach słonecznych, ale to wychodzi po prostu na to, że to jest, wiesz, rozpacz tej matki. O wow. A ty się śmiałeś, No, że świnka. może, że to jest dźwięk płaczu tej sowy. No. No bida, dziecko ci padło. No gorąco. Dobra, Tutaj mam. to chodź szybko do tych pracowników. No i już idziemy po obsługę dla ciebie. Tu też są martwe. O ja tam na górze są sowy dwie. Raz, dwa, Dużo. 4, 5, 6. Może to jest miejsce, w którym one, wiesz, jakieś schorowane trafiają. Dobra, chodź, idź do pracowników. Albo te padły z... To jest strasznie creepy. Yeah. No, he's dying, but it's normal. Yeah. Bye. Te malutkie kurczaczki. Dobra, czyli okazuje się, że po prostu to, co myśmy myśleli, że ona płacze, bo tam chociaż to faktycznie było dziwne, że wiesz, że w tej drugiej klatce, gdzie były dwie, No. że tego leżało i to tak faktycznie równo, jedna przy drugiej i to faktycznie no. Ale interwencję żeśmy zrobili. No. Aj, też się śmieją z nas. Dobra, lecimy do kolejnej miejscówki, bo GoPro musi odpocząć, bo niestety wcześniej jak chciałem pokazać, to już ze 2 razy mi padło, bo jest straszna, przegrzewa się, bo jest plus, nie wiem, prawie 40 stopni, także... Dobra, moi drodzy, jak widzicie przed nami jest widok na miasto i przed nami widzicie takie pomarańczowe girlandy, jakieś takie rzeczy, ponieważ w momencie, w którym my tu dzisiaj jesteśmy w Chateau Thierry, jest dzisiaj 21 czerwca i na terenie Francji trwa jakby taki festiwal muzyki, tak? To jest takie święto aż dziwne. Dzisiaj jeszcze nic nie płonęło, przynajmniej chyba, że w Paryżu, tak? No, ale to w Paryżu. To się po prostu nazywa zwykły wtorek. Jednakże ze względu na upały rząd francuski na przykład zakazał sprzedaży alkoholu, więc Francuzi dzisiaj będą musieli balować na koncertach, które będą trwały nawet do północy bez alkoholu. Dałabyś radę? I jak Basia właśnie przed chwilą pokazywała, to pokaż jeszcze raz, kochanie, bo to się wtedy nie nagrywało. Tam jest park i tam będą koncerty. W sensie jak jest ta duża To czekaj, ja tylko stanę tu tak pod drzewem, żeby chociaż trochę łapać w cieniu. Ja wam tu przybliżę, ale właśnie tam w oddali widać ten monument. Go bardzo fajnie widać wieczorową porą, kiedy no już jest ciemno, bo on się oczywiście jest podświetlany, tak? Ten wielki orzeł, który jest tam na przodzie, jest też podświetlany i go bardzo fajnie widać z daleka. Natomiast przed chwilą mówiłem wam o zakazie sprzedawania alkoholu. Spokojnie,
Okazuje się, że lekko sfarmazoniłem, bo właśnie mi poprawiła off-camera i powiedziała, że nie wolno sprzedawać tego alkoholu wysokoprocentowego. Nie wiem dokładnie, czy jest tam podane od ilości procentażu, bo wiecie, dla nas Polaków wysokoprocentowy to jest dopiero, nie wiem, tam może z 80%, tak? Czyli normalnie wódeczkę można by było łoić. O, jak to fajnie chłodno. Tak, to jest, to przejście jest w ogóle otwarte cały rok, bo ono po prostu łączy, nazwijmy to górę zamku z dołem zamku, aczkolwiek no, prawda jest też taka, że no, to są ruiny, tutaj jakby już takich części zamkowych, stricte zamkowych nie ma. Ale co ciekawe, mam wrażenie, że jak w zeszłym roku byliśmy tutaj w lipcu, to róże były chyba w lepszym stanie niż w tym roku. Nie wiem, czy nie podlewają tak tego, Generalnie w miejscu, w którym właśnie się znajdujemy, są różnego rodzaju róże i przy tych różach często możecie zobaczyć datę. Jest to data, w której ten gatunek na przykład został de facto opisany, bądź na przykład na podstawie jakichś tam krzyżówek, wiecie jak to czasem ludzie robią, został stworzony. Na szczęście YouTube nie umie jeszcze przenosić zapachów, ale czujesz jak tu pięknie pachnie? Tylko, że to już jest dzika, tak trochę zdzieczała i to tak, ale no... jak pączki z konfiturą różaną. No to właśnie dlatego o tym mówię. Tu masz, te różyczki mi się na przykład podobają, Te dwukolorowe, no. aczkolwiek na przykład ja bardziej mimo wszystko wolę różę klasyczną, czyli pełną taką, wiesz, taką kweza, nie takie małe percie, chociaż to pięknie wygląda na krzewie, niekoniecznie na przykład, nie wiem, w domu, jakbyś czekaj, bo ja mówiłem o tych roku, a właśnie jeszcze żadnej tabliczki nie widziałem z rokiem. Tam dalej wiem, że były, Coś tak, na pewno. ale... A. A takie malutkie. A też ładnie pachną. W ogóle jak też słońce No, jakby dotyka kwiatów, to one też ten zapach jest intensywniejszy. tak, jest bardzo intensywnie tu dzisiaj. Rosarium. Tutaj będą daty. Tak, o widać, 1893 rok i to jest, a tu sobie sami przeczytajcie, No, bardzo ładny, taki I one- delikatny. one mniej taki- więcej tak taki wyglądają. mydełkowy zapach mają. Dobra, to ty będziesz tu masz, to jest, nie wiem czy to nie jest ta róża, 1843 rok, jak się to nazywa? Rosę coś tam. Chromatella. Boże, chromatopelma, brzmi jak chromatopelma, to jest rodzaj pająka. Może tutaj jest. To jest, podejrzewam, że to jest ten sam. Dziwny taki, dziwnie to wygląda. Bo tu są... Tutaj jeszcze jest taki krzaczek. No. Jak tu byliśmy w zeszłym roku, to próbowaliśmy zdobyć szczepkę, ale się nie przyjęła. Aż nie Ale wiesz co, bo to jest też tak, że na przykład widzisz, bo na tym samym krzaku tu są świeże, a tu są już stare. I na przykład ja w domu, u siebie, u nas w ogrodzie, to te stare przychodzę i ścinam, dzięki czemu te róże nam faktycznie owocują bardzo, bardzo długo, tak? Ja myślałam, że ten kwiatek jest dwukolorowy. Nie, to jest bluszcz. Coś bluszcz, no... tu mamy kolejną różę z 1862 rok, ale w ogóle jak dotknąłem jej płatków, to Słońce. nie, nawet nie o to chodzi. Jakie delikatne. No, Jakie to jest delikatne, to jest naprawdę hit. ale praktycznie w ogóle nie pachną. No to nie. Ale jak coś widzowie, jeżeli obraz jest trochę gorszy, to dlatego, że przenieśliśmy się z GoPro na komórkę, bo GoPro co chwilę piszczy, Tutaj bo się masz przegrzewa. jeszcze. A ja na siebie pokazuję i chcę czytać. Tak, tu mamy, Żółtą. a faktycznie taka bardziej herbaciana można byłoby określić. Ale Tylko no mówię, nie wiem czy to jest efekt suszy, no bo jednak wiesz, no my w ogrodzie podlewamy co drugi dzień, tak? Tu ładnie pachnie? Tak, wąchaj tam.
To ewidentnie pachnie jak konfitura babci. Jakie malutkie. No. No tutaj mamy owoce dzikiej róży. Dlatego no mówię, no my w ogrodzie to o to bardziej dbamy. Poczekaj Basiu, weź Tak. kamerę. Ponagrywaj sama, ja muszę buta sobie zawiązać. Aha, będziesz mi dupę nagrywać, tak? Tak. O, tutaj. Widzicie, jak jest ciepło? Boże, przestań takie rzeczy im pokazywać. Możesz sobie to wyciąć, wiesz? Co? Montować? Tu masz, o jeszcze starsza. No, z 1800. No widać, że takie stare. Ale właśnie, no mówię, no pachnie tutaj w miejscami naprawdę tak obłędnie, tak intensywnie. Co? Powąchaj to. Ten Śmierdzi? dopiero dziwny zapach. Tutaj przytrzymaj mi i na. Dziwny taki, nie umiem No. tego określić. Bardzo pachnie jak dziwny. róża. Bardzo dziwny Czekaj, ale bo zapach. tu są może starsze, to wezmę tu, są jakieś takie... Ej, i tu lepiej pachnie. Tak? Tak. Ale wciąż to jest taki dziwny zapach. No, Nie różany. Bo różany to właśnie mi się albo właśnie taki konfiturowy, albo taki mydlany bardziej, a to jest naprawdę... O! Au, ała! Ale Uważaj. palcem dostałam, ale ładnie pachnie. Zaatakowała mnie róża. jak ja się cieszę, Basiu, że tymi schodami, które są właśnie przed nami, No. to będziemy schodzić, a nie wchodzić, bo poprzednio pamiętam, że jak szliśmy nimi, to musiałem cię wnosić po nich. Pamiętasz? Pamiętam. Się cieszyłaś. Dobra, idziemy. Jest upał, może sobie pójdziemy na jakieś lody, coś takiego. Pokazuje mi, czekaj, akurat się... Pokazuje mi teraz 36 stopni. A tam jaszczureczka sobie akurat jakaś uciekła. Strasznie dużo tutaj jaszczurek jest nawet. To jest normalne, po prostu nie wychodzisz z domu. Nie no, chodzi o to, że dużo pod kątem takim, że wiesz, że normalne jest to dla Francji, tak? Czy, chociaż nie pamiętam, czy w Luksemburgu. Normalne dla Francji. No tak, Jesteśmy we Francji. no tak, ale no nagrywamy content, Basiu, dla Polaków. Okej, dobra. Myślałam, że chcesz powiedzieć, że normalne we Włoszech, tylko że ci się A we Włoszech to swoją drogą. We Włoszech to i większe pewnie szczurki. Ale właśnie trochę żałuję, bo na przykład jak my mamy pod domem sporo tych jaszczurek, to ja się dziwię, bo przecież te jaszczurki żywią się chyba ślimakami, tak mi się wydaje przynajmniej. I Za małe jaszczurki. no takie mam wrażenie. No. Dobra, lecimy sobie, bo jest taki upał, że chyba pójdziemy sobie na jakieś lody. Moi drodzy, za naszymi plecami znajduje się American Memorial Church. Myśmy w nim byli poprzednim razem, on jest chyba teraz w tym momencie prawdopodobnie zamknięty, dlatego jeżeli znajdziemy, to mamy stamtąd jakieś zdjęcia, więc prawdopodobnie wam gdzieś tutaj wkleję. Natomiast jest to kościół, moi drodzy, z tak naprawdę przyjaźni francusko-amerykańskiej. Tutaj nawet jak widać, że amerykańska reformacja ewangelicka, tak? Czyli właśnie to nie jest typowy katolicki kościół, tak? Tylko właśnie ewangelicki, czy tam nawet można by było chyba powiedzieć no, protestancki. I on w środku jest naprawdę skromny, to nie jest jakiś potężny kościół, tylko jest dość skromny, ale to co w nim jest przepięknego, to na pierzei tutaj z przodu, choć nawet i trochę pod nami widać, tylko to od środka lepiej wygląda, bo od zewnątrz nie wygląda to aż tak okazale, ale w środku są przepiękne witraże, w tym witrażyk z postacią Lafayette, który jest dość istotną postacią zarówno dla historii francuskiej, jak i historii amerykańskiej. A tam jest kino, tutaj miejscowe i nie wiem, czy ktoś z Was bywał kiedyś w takim kinie studyjnym, z takimi fotelami, które w ogóle nie mają żadnych uchwytów na jakieś jedzonko, na jakieś pićko, fotele są bardzo wąskie, no to tutaj właśnie taki można się przenieść w czasie i to jest tutaj normalne kino. A propos przenoszenia się, chcesz się schładzać? Co mi się chce? Schładzać. A schładzać? Mogę tak, No to daj torebkę, ja ci przytrzymam. ale ty tylko nóżki sobie, Dobra, no już mi leć.
A wcześniej tam była fontanna. Tam jest jeszcze jedna. A to jest w miarę głębokie, Nie, nie jest głębokie. tak? Ja sobie nie skoczę. O, lepiej. To jest bardzo płytkie. Ja bym sobie bardziej podeszwę niż stopy tym. Dobra, to masz torebkę. Tak jak wcześniej, prawdopodobnie, tylko właśnie nie wiem, czy ja to wstawiłem, czy nie wstawiłem do filmu. Basia mówiła o tym właśnie, że jest to, Chateau Thierry jest też po nazwisku autora bajek. I to, co jest fajne, to, że na wielu rondach, placach są postacie właśnie z tych bajek. Tutaj jest żółw i zając, prawda? Tutaj mamy jakąś, To chyba jest. no wół, krowa, nie wiem. Też nie znam tych wszystkich bajek. Ja najbardziej kojarzę właśnie tam kruk i lis z serem i właśnie zając z żółwiem. No, więc to jest też takie fajne, urokliwe, że to ty wejdź, ja za chwilę do ciebie dojdę. Że jakby tyle lat po jego śmierci, nawet nie wiem w sumie w którym roku on zakończył, że tak powiem, swoją działalność na tym świecie. W wielu miejscach jest właśnie upamiętnienie go i jego twórczości, co też pokazuje, że miasto wciąż się nim szczyci, aczkolwiek mamy też i do czynienia z pomnikami bardziej klasycznymi. Coś ty znowu wymyśliła. Co? Coś ty znowu wymyśliła. Usiądź sobie. Tak, to w ogóle ty zauważyłaś ten tron, a ja zwróciłem uwagę, że tutaj w takiej miejscowości, ty popatrz, tu jest nawet grilla zrobili. No. Mają grilla, mają taki skatepark, W tym parku linowym też jest grill. ale w parku linowym to jest, wiesz, wchodzisz na teren, już płacisz i tak dalej, tak? Czy to możesz sobie tak wejść, żeby posiedzieć? Nie no, myślę, że jakby ktoś przyszedł, wiesz, do towarzystwa, na przykład ktoś by, no to tak naprawdę płacisz i dostajesz sprzęt. Mhm. No myślę, że jak nie zapłacisz, powiesz, że po prostu ten, no, wiesz co, nie wiem, czy by cię wygonili, ale Przychodzisz z własnym. w zeszłym roku, jak byłam na tym festiwalu muzyki, to właśnie tutaj to było. Tylko no nie kojarzę, żeby z tego skatepark, żeby tam był skatepark. Zresztą też w miarę wygląda na świeży, no. No jest nowy. To jest akurat spoko, ale to by właśnie pokazywało, bo nawet się zastanawialiśmy, bo wydaje nam się, że jak szliśmy tutaj, to i pod samym zameczkiem i też w dwóch innych miejscach widzieliśmy takie po mniejsze sceny, więc jest szansa, ale w ogóle jaki miękki on jest. Ale To pewnie tam w prawo jest, tam gdzie zablokowali. no, możliwe, że... A, bo tam jest... tam jak jest apteka i tak dalej, tam jest skwerek też. A, to może tam, bo w zeszłym roku to właśnie tutaj nie, policja była konna i tutaj było dużo ludzi, a w tym roku no nie ma nic. No, ale wiesz, no, zmyliły mnie, bo widziałem, że cały czas samochody, ale być może po prostu tędy też puścili cały ruch, no. Więc Bo może... tam jest zamknięte. No tak. No tak. A to jest dziwne, bo tu zwykle było ogólnie, tu jest normalnie no trochę ludzi, nie? A dzisiaj... Pusto. Nie no, jeden człowiek przyjechał na jakimś dziwnym rowerku. Ale jest tak widoczne, że na początku myślałem, że to jakaś francuska nieodblokowana postać. Generalnie my też wam tego wcześniej nie pokazywaliśmy, ale tu jak szliśmy, to akurat teraz widać za nami. Tu jest jakieś takie, powiedzmy, małe, wesołe miasteczko i tam też jest w ogóle taka promenada. Ona jest czynna cały rok i tam często właśnie też coś się dzieje. Czy to jakieś właśnie festyny, czy na przykład jak w zeszłym roku chyba, czy 2 lata temu jak byliśmy, co był tam też finał chyba jakiegoś maratonu, czy triatlonu, czy coś takiego, więc no tutaj akurat się dzieje, bo tam jest też jakieś centrum sportu, więc no całkiem ładnie tu jest, aczkolwiek też no, po tej stronie rzeki, po której my jesteśmy, często jest widoczny napis właśnie miejscowości Chateau Thierry, wykonany z kwiatów. Aczkolwiek, no teraz nie będę w stanie go wam pokazać, bo nie dość, że jesteśmy po złej stronie rzeki i po drugie, niestety ta susza, ten brak opadów powoduje to, że no, trawa jest mega popalona, ale co ciekawe,
jak spojrzysz, Baś, to po drugiej stronie rzeki od nas, jak my się w tym momencie znajdujemy, to ta trawa jest nawet normalna, zielonkawa. Tu jest ona taka spalona. W tej części dnia. O, tam jest jeszcze Pegas. Pegas? Jednorożec. Jak z głowy dziewczynki. Myślałem, że Pegas, że ze skrzydłami coś. Koń ze skrzydłami i on też ma często, jest przedstawiany z rogiem, tak mi się coś kojarzy. Nie, Nie? nie, Pegas nie ma rogu. Mm, Pegas to jest koń ze skrzydłami. no tak. Jednorożec to jest koń z rogiem. No chyba, że mówimy o My Little Pony, gdzie jest tam zarówno jednoroż, co krzyżowany z Pegazami. No to być może właśnie na tych bajkach ja się wychowałem. No i tu właśnie jak jest ten drewniany płotek, to jest właśnie ten napis, o którym my wam mówiliśmy chwilę temu, prawda? Natomiast jak widzicie, miasteczko całkiem, no jest w tym momencie tutaj duży ruch, no ale to jest też spowodowane tym, że tak jak mówimy, jest zmiana organizacji ruchu właśnie pod festiwal i chyba tu będzie coś mogło się dziać. No. Jest szansa, że cały ten festiwal muzyczny mieści mi się teraz w kadrze. No w sensie... Widzieliśmy scenę. No tak, ale... Ludzie idą tam. Chyba już trochę lepiej, nie? No, o. To co w ogóle mnie zastanawia, bo tak, mówi się, że tu jest jakby taki festiwal muzyki, święto muzyki we Francji. No i jedyne co, to jest po prostu trochę wygląda jak taka oddolna inicjatywa, że przyszedł sobie jakiś DJ, rozstawił sobie te głośniki, wystawił sprzęt, coś tam puszcza muzykę, ale nie ma, wiesz, żadnego street fooda, nic takiego, prawda? Może no w zeszłym roku było, tylko wiesz, oni też trochę w czasie to przesunęli, bo na wszystkich tam stronach była informacja, że ze względu na temperatury tam wcześniejsze koncerty były odwołane i koncerty zaczynają się w okolicach gdzieś tam 19. 18 było na stronie, No najwcześniej. a już jest, Basio, 17:30. 46. No to było, nie było. Nie oszukujmy się, kotuś. To nie jest tak, że zaczyna się impreza o 18, to dopiero na 18 ci przyjeżdżą food trucki. One muszą też przyjechać wcześniej, żeby ci pracownicy zdążyli sobie wszystko tam przygotować. Co ty myślisz, że chłop wyjeżdża ze stacji, a na pacę drugi chłop w czasie gotuje? No, Jak w ogóle widać, gdzie te budynki się łączyły. no. Komin. Z tego komina wyleciały gołębie. I widzisz, i tu są dopiero street foody. Masz granolę. Chcesz granolę? Granole. No, a jak to się nazywa? To się nazywa granita. No, to widzisz. Ale to nie musi w innych językach na to. Tu masz glacie. Glacie. Cały jeden... No, widzisz, dobrze mówię, że przy pledze będzie coś się działo. Widzisz, ja to się jednak znam, Basia. Ten czarny, to. No, tak to wygląda. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem wystarczająco schłodzona. Ty chcesz coś? Nie. Bo ty już praktycznie skończyłeś wodę. I to A. ciebie trzeba głównie schłodzić. Nie. Słodzić i schłodzić. Ciebie trzeba schłodzić, bo ty jesteś taka chotuwa. A ty jesteś słodziak. Oj, oj, oj. To daj buziaka. Dobra, to my sobie idziemy, połazimy dalej i jak coś będzie ciekawego, to jeszcze wam może pokażemy. Dobra, Basia, co żeś wyczaiła? Bagietkomat. Mi się tutaj zacięło akurat. Wzięła waga euro 20. No. Mam euro 20. Proszę bardzo. Zjemy sztuczkę. Oby było coś. No właśnie. Żeby sprawdzić. Dobra, N-Service. Dobra, czyli mówi, że jest. Dobra, 20 euro. Dobra, włączyło. O, ale walnęło. Tada! Nic więcej nie dają? Żadnego papierka? Czekaj, stań mi z tym, tak radosna.
Uśmiech. Francuski uśmiech. Dobra. No jeżeli jak- może kaczką to porzucasz czy coś. Ciepło jest w ogóle? Chcesz? Nie, ale chrupiące. Ja nie jestem głodny, jest tak gorąco. Ja nie wiem jak można jeść takie upały. Ja w ogóle mam coś takiego, że jak jest tak gorąco, ja mam coś takiego, że jak jest coś tak bardzo, bardzo gorąco, to mi się naprawdę nie chce w ogóle jeść. Mi też się nie chciało jeść, ale Bagietki... nawet świeża bagietka. No tak, bo oni muszą chyba tutaj... No ale śmiesznie. Smacznego. Dziękuję, ale jest taka spada, jak uderzy, jak taki dźwięk uderzenia. Bum. No. A to też jest festiwal. No bo to na każdym rogu, prawda? To tak chyba wygląda. Generalnie... Tak, nowy francuski Basi outfit. Trend. Generalnie to co ja bym chciał powiedzieć to to, że tutaj dosłownie też każda z restauracji jakby tworzy własne mini festiwal. Ludzie pewnie teraz jeszcze nie, ale pewnie wieczorem już jak się też trochę bardziej ochłodzi będą przychodzili, bo póki co no jest szansa, bo wcześniej w poprzednich latach to już nawet o tej porze trwały jakieś zabawy, jakieś coś. Ja do północy wstać, a nie... No, do ale, późna. ale niestety no, ze względu na upały, no to też ze względu na bezpieczeństwa dla tych ludzi zostały pewnie też te godziny skrócone, czyli trochę przesunięte na późniejsze, żeby było trochę już chłodniej. Natomiast no, tu widzimy, że niektórzy już się szykują, prawda, do zabawy. Ale no na każdym rogu gdzieś tam, bo tu jest jedna, no mieliśmy chyba ze 3 czy 4 miejsca takie, gdzie widzieliśmy, że coś się dzieje. No podejrzewam też, że lokalni restauratorzy po prostu taki dzień korzystają, że Francuzi no częściej odwiedzają ich, tak, no bo wiadomo, nie każdy ma czas, chęci codziennie przychodzić do restauracji, tak, a takie święto, które jest świętem de facto w całej Francji, no, doprowadza do sytuacji, w której no, więcej osób wyjdzie, tak, albo to fajna okazja, bo to coś tam, prawda, i no jest jak jest, prawda? Na stronie też widziałam informację, że dzisiaj wyjątkowo pociągi jeżdżą całą noc. I metro, pociągi, komunikacja miejska jest całą noc. No tak, bo zazwyczaj metro, na przykład jakbyśmy chcieli zwracać z Paryża, to chyba coś koło 22 ostatnio mamy chyba, co nie? No się nie wiem. Coś mi się Nie tak kojarzy. metro, pociąg. No, ale coś mi się tak kojarzy, że właśnie, że koło 22. No dobra. W ogóle jak tak poruszamy się po tych zaułkach, to drzwi do bram ludzi są tutaj strasznie wąskie, więc ja się zastanawiam, wnoszenie niektórych mebli to musi być naprawdę duży hardcore. Albo na przykład wyobraź sobie tutaj jeszcze tak po schodkach coś wynosić, bo jeszcze wnosić to by było łatwiej, ale wynosić. Ale dobra, kończę, bo się bateria kończy. To chyba już więcej nie będziemy nagrywać z Chateau dzisiaj. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Także O, bagietka, nie? dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!